Jak śmiesz tutaj przychodzić? Mam prawo tu być. Nie masz żadnego. A co, ty mi zabronisz? Powiedziałam ci, wynoś się. Uspokój się. Ty zdziro. Kochałam go i mogę przychodzić, kiedy tylko chcę. Ukradłaś mi ojca, a mojej matce męża. Zniszczyłaś naszą rodzinę, spokój. rozumiesz? Szanowny panie, tak nie można. Cmentarz. Dziś w odcinku kobiety kłócą się o pozostawiony przez profesora spadek. Ty nie masz prawa do niczego, Ja niczego od was nie chciałam. bo ci się nic nie należy. Byłaś i jesteś nikim. Kazimierz zatrudnia nową pracownicę. Dzień dobry. O, wilku mowa. O mnie, naprawdę? Tak, o tobie, moja droga. Pierwszego dnia pracy, a ty się, moja droga, spóźniasz. Policja interesuje się zakupionym przez Lombard pianinem. A pianino interesuje panów prywatnie czy służbowo? No, niestety służbowo. Będziemy musieli wszcząć postępowanie przeciwko poprzedniemu właścicielowi. Zostało złożone doniesienie. No i bardzo dobrze, Kaziu, bardzo dobrze, mówię ci. No ale co bardzo dobrze, że wziął wolne. No pewnie, że dobrze. Opiekuje się dzieckiem i Patrycją. Należy mu się parę dni wolnego, mówię ci. Oj, Becia, nie jestem wcale pewien, że to dziecko jest powodem jego nieobecności, wiesz? Nie? A co takiego? Może być coś ważniejszego? A to, że na jego zmianę przyjmuje nową pracownicę. I myślisz, że to jest prawdziwy powód? Tak mi się wydaje. No a dziwisz się? No, ma złe doświadczenie. Nie chce popełnić tego samego błędu, co z Patrycją. Becia, ale ta nowa na pewno nie jest w jego typie. Razem będzie 15 zł. Do widzenia. Dzień dobry. Widziałeś? To babsko wykupiło prawie wszystkie bezy. A jaki kaszalot. Żeby tam tych wszystkich drożdżówek nie wykupiła. Jak rozdziawi japę, to bułkę połknie w całości. No jak, całą naraz je. Do mnie to było? Nie, do tej chudej, co tam poszła. Zaraz cię nauczę. Dobra, ej. Zluzuj. Tutaj jest sklep, nie ring. To tak gruba zaczęła. Co podać? Drożdżówki. Ile? Wszystkie. Cały karton? Jeżeli to wszystkie, to tak. Zostaw dla nas coś. Ej, no dwie mogłabyś chociaż zostawić, co? Tak? A właśnie, że nie mogę, bo mi tyle potrzeba. Wezmę wszystkie co do jednej i będę je połykać jedną po drugiej, w całości. Popatrz na nią. Wszystkie zje. Wredna jest. Nie mów mi nawet. Nie mogłam odpuścić, musiałam to zrobić. Całą kasę wydałam, ale nie żałowałam. Widok ich zbaraniałych min był wart każdych pieniędzy. Nie wejdziesz. Zabieram tylko swoją własność, puszczaj. Zostaw mnie! To pianino dostałam od Andrzeja, ono jest moje. Twoje? To pokaż dokumenty. Uczę na nim grać dzieci, on tak chciał. Dowody i dokumenty. Nie mam. A ja mam. Ha, i to z sądu. Pianino należy do mnie, tak jak cały majątek po moim ojcu. A ty nie masz prawa do niczego, Ja niczego od was nie chciałam. bo ci się nic nie należy. Byłaś i jesteś nikim. Opiekowałam się nim, kiedy był chory. To pianino to jest jedyna rzecz, która mi po nim została. A ja ci ją właśnie zabieram, zgodnie z wyrokiem sądu. Panowie, No ale... No zaraz, no! Pomocy! No okradają mnie! O, ładny rowerek. No bardzo ładny. Tak. Co pan wyprawia? No sprawdzam. Ale z tą maszą pan go zarwie. No ale jak inaczej mam sprawdzić? No może po prostu przyjdziecie państwo z dzieckiem. No widzisz, Pania ma rację. Wiecie co, ja się trochę na tym znam i uważam, że młody tutaj nie jest do niczego potrzebny. Jak to, no? Zrobi kółko przed lombardem i będzie wiadomo. Proszę pana, pan chce to sprzedać czy nie?
chcę, ale zależy mi też na tym, żeby klient był zadowolony. No widzisz, pan ma rację. Wiecie co? Ja jeszcze sobie obejrzę, jeszcze się przyjrzę. Daj aparazik. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wiecie, czemu tej nowej jeszcze nie ma? Ja już muszę zaraz wyjść. Musiało się coś stać. No ale pierwszego dnia i się spóźnia? No pewnie dziwne. No, skoro tak zaczyna, to co będzie później? Dzień dobry. O, wilku mowa. O mnie, naprawdę? Tak, o tobie, moja droga. Pierwszego dnia pracy, a ty się, moja droga, spóźniasz. O, przepraszam, faktycznie się chwilkę spóźniłam. Aha, ładno mi chwilkę, a ja ci zaufałem. No, przepraszam, szefie, ale nie chciałam tak z pustymi rękami. No ale mogłeś zadzwonić. No jak? Ręce miałam zajęte. Oj, szefie, już się szef nie gniewa. Drożdżóweczkę? No, dobra, pierwsze koty za płoty. Bycia, pokażesz pani, a ja lecę. No fajna była ta nowa. Mimo spóźnienia od razu mi się spodobała. Miała tupet, poczucie humoru i dystans do siebie. Cechy bardzo przydatne w pracy, no i w życiu. No i rzeczywiście zupełnie nie była w typie Atka. Panowie, później się nie dało? Przykro nam, ale kończyliśmy wcześniejszą interwencję. Niestety nie mogliśmy zjawić się wcześniej. W takim tempie wszyscy przestępcy wam uciekną. No, a zakończmy tę bezsensowną dyskusję. Kto z państwa wzywał policję? Ja. Ta kobieta wtargnęła do mojego domu i zabrała mi pianino. Pianino? Tak. Dowód poproszę. Proszę. Co mi pani tutaj daje? Dokumenty z sądu o nabyciu spadku. Ruchomości, które odziedziczyłam po ojcu. Jest wśród nich pianino. Proszę sprawdzić. No rzeczywiście jest, więc o co chodzi? Zabrała je siłą. To pianino należy do mnie. No, ale dokumenty mówią coś zupełnie innego. Takie sprawy rozstrzyga sąd. Sąd już to rozstrzygnął. No to przykro nam. Czyli co? Sankcjonujecie bezprawie. W tej sytuacji mamy związane ręce. Może gdybyśmy zjawili się wcześniej, moglibyśmy jakoś zapobiec tej sytuacji. Niestety. Właśnie was nie było. No i teraz nie możemy siłą odebrać jego właścicielce. Ale to ja jestem właścicielką. Papiery z sądu mówią zupełnie co innego. I są w tej kwestii jednoznaczne. Ja pójdę z tym do sądu. Idź, tylko się skompromitujesz. Ty suko. Proszę się uspokoić. To do niczego nie sprowadzi. Spokojnie. Wypróbuję jeszcze aparat. Pewnie. Strzelę selfie. Może razem. Subcio. Z dzióbkiem. Super. No teraz to już będziesz musiała kupić. Co? No telefon. Dlaczego? No jak to? Zostawisz tam swoje zdjęcie? Można wykasować. No co ty? Mowy nie ma. To jest moja fotka. Wiesz, ile to jest warte? Moja fotka? Może kiedyś będę gwiazdą. Jak dasz dobrą zniżkę. Telefon kosztuje 200. Obniżę ci 50. Moja fotka warta 40, razem 190. Biorę za 180. Może być? Może. Proszę. I No, dobrze. co teraz? No i teraz jeszcze tu, tak? I dajesz paragon. Proszę bardzo. Dziękuję. O, chwileczkę, jeszcze drożdżówka. Od firmy. Proszę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No to było świetne. Dziękuję. Jakoś tak samo wyszło. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Mam szybki interes do zrobienia. To świetnie pani trafiła. Muszę na CITO pozbyć się pianina. Nowa spisała się na medal. Miała dryg do tej roboty. Negocjowała z Gracją, no ale zakup pianina to nie była, jak to mówią, jeszcze jej liga. Proszę tego nie dotykać. Widzi pani? Fantastyczny instrument. No rzeczywiście ładny, ale... Proszę pani, grał na nim sam profesor Chrechorowicz.
Chyba mówi pani coś to nazwisko. A tak, obiło mi się o uszy. To stare zabytkowe pianino. Klawiatura z okleiną z kości słoniowej. To prawdziwy rarytas. A ma pani na to jakieś dokumenty? Tak, to jest postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. Potwierdza, że jestem właścicielką. A jakieś metryczki instrumentu czy coś takiego? No niestety certyfikatów nie posiadam, no ale widać, co to takiego. A to, że profesor na nim grał, wynika z papierów sądowych i rodzinnych zdjęć. No, muszę sprawdzić ceny. Daj mi pani chwilkę? Tak. Przepraszam bardzo. Proszę na chwileczkę się odsunąć. No, to był niecodzienny interes. Musiałam być ostrożna, a jednocześnie chciałam go doprowadzić do końca. No, nie zawsze trafiają nam się takie piękne przedmioty. To nie był kolejny tablet czy telefon, jakich mamy na pęczki. Przepraszam, długo jeszcze? Chwileczkę, muszę wszystko sprawdzić. A co jeszcze panią interesuje? No, na przykład wiek instrumentu. No nie mam pojęcia. Stary. Odkąd pamiętam, był w rodzinie. Ojciec uczył na nim grać. Ojciec? Profesor Hrechorowicz to mój ojciec. A profesor nie żyje. Tak, widziała pani dokumenty. I nie chce pani zachować żadnej pamiątki po tacie? Akurat tej nie chcę. Zresztą żadnej nie chcę. Przepraszam. Więcej nie pytam. Mogę dać pani 3,5 tysiąca. Chyba pani żartuje. Ale proszę pani, zabytkowe pianina uznanych marek kosztują w internecie między 8 a 10 tysięcy. No, a my musimy dokonać jeszcze renowacji. Proszę posłuchać. Być może takie są ceny w internecie. Nawet uznanych marek. No ale no to jest tak samo jak z samochodami. Te same marki nie oznaczają tego samego. A to jest Rolls-Royce. Ale pani nawet nie ma certyfikatu. No ale najlepszym certyfikatem jest to, że grał na nim profesor Hrechorowicz. A tacy wybitni pianiści nie grają na byle czym. To jest instrument najwyższej klasy. No ja panią rozumiem, ale proszę nas zrozumieć. My musimy jeszcze dokonać fachowej wyceny. To są koszta. No a pianina nie schodzą jak świeże bułeczki. Proszę pani, no ale 3,5 tysiąca. No dobrze, mogę dać pani 4 tysiące. My też musimy coś na tym zarobić. Widziałam, że tej kobiecie bardziej niż na pieniądzach zależy na pozbyciu się tej niewygodnej pamiątki po ojcu. To pachniało jakąś rodzinną awanturą, ale nie chciałam w to wnikać. Nie nasza sprawa. No to proszę, umowa. Pani. Nasza umowa. No i 4 tysiące. Bardzo proszę. Bez cen. No bez przesady. Nieważne, przynajmniej się go pozbyłam. Do widzenia. No dawaj ta chłopy, z krzyża! Jezu, moje plecy! Co jest, Piotruś? Puszczaj, ta nie utrzymam. Nie wiem, no plecy, coś mi strzeliło w ogóle. Przesuń się pan. Dobra, panowie, jedziemy. Na 3-4, śmiało z krzyża. 3-4! O! Stop! Stop! O. Benia! Brawo! Co za ofermę. Sama bym sobie z tym pianinem poradziła. Do każdego zawodu, nawet tragarza, trzeba mieć predyspozycję. A ci? O, szkoda gadać. Chuchra. Benia ujawniła supermoce. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Była w pracy zaledwie pół dnia, a już wydawała się niezastąpiona. Super transfer. Co mam zrobić, ty cymbale jeden? Ej, może grzeczniej, co? Przez ciebie muszę zostawić bransoletkę. A to jest bransola ode mnie. Co z tego? Tym lepiej, narobiłeś długu, to też się teraz muszę radzić. Chodź tu. Puszczaj. Co? Kłopociki? No i przyszła koza do woza. Chciałam się zemścić, nie powiem, ale z drugiej strony byłam w pracy i nie mogłam sobie na zbyt wiele pozwolić. No niestety, nie mam dla państwa dobrych informacji. To nie jest złoto. Jak złoto? Przecież to złoto, no widzę, że złoto.
Wie co, możemy powtórzyć badanie, ale to nic nie da. Proszę porównać kolory. To nie jest złoto. A to proszę. Coś ty mi dał za badziew. Tombak. Właśnie, tombak. Coś ty sobie myślał, że się nie zorientuje? No przecież to złoto jest, złoto. No widzę, że złoto. Ile dałeś za ten szajs? No 800 w mordę. To nie dość, że jesteś idiotą, to jeszcze frajerem. Nie jestem frajer, no jest złote, no myślałem, że złote, no. A weź ty. Debil, no prawdziwie debil. Ty kretynka. Państwo pozwolą, że przerwę tę uroczą konwersację. Zastawiacie bransoletkę? Za 40 zł. To za mało, nic nie da. A może to jest złoto? Chociaż jeżeli od chłopaka, to chyba niekoniecznie. Ty, co? Sprawdźcie to. Nie pozwalaj sobie, co? Albo niech szanowny pan zastawi komórkę, a sobie weźmie coś tańszego. Komory nie da, moja jest. A powinieneś. No, zobaczymy. Na nerwy najlepsze słodycze. Drożdżóweczkę? Mam ich dużo. A weź ty. Karma wraca, dobra czy zła. Tak słyszałam. I w tej sytuacji to się potwierdziło. Dostali to, na co zasłużyli i jeszcze się okazało, że oszukują się nawzajem. A ja miałam satysfakcję. Może to niskie, ale co tam. Bardzo mi przykro, ale lekcji dzisiaj nie będzie. Odwołana, ale mogła pani zadzwonić. Ja wiem, ja przepraszam, po prostu miałam ostatnio dużo na głowie. Lekcji nie będzie przez dłuższy czas. Ale co się stało? Rodzina profesora zabrała mi pianino. Chwilowo nie stać mnie na nowe, także bardzo mi przykro. No i co teraz? Przepraszam, Marysiu, to naprawdę nie jest ode mnie zależne. Przykro mi. Mnie też bardzo. Proszę mi wierzyć. Ale ja zadzwonię, jak tylko coś się wyjaśni, dobrze? Dziękuję i powodzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Halo, dzień dobry. Sprawę mam. A pan czego tu szuka? Komórki zgubiłem. Znalazła pani? Dobrze, dobrze. Ale wie pan co? Niech mi pan powie, dokąd zabrali moje pianino. Nie, nie mogę, nie wolno mi. To pianino było dla mnie ważne. Ale ja nie chcę się mieszać. Ja widziałem, co tu się działo rano. No wie pan, przysługa za przysługę. Oddam panu telefon, a pan mi powie, dokąd zabrali moje pianino. Lombard na cichej. A to wredne. Chciała mi tylko zrobić na złość. Widzisz, złoto to bardzo miękki metal i nie da się go nosić w czystej postaci. Dlatego wyroby robi się ze stopu złota i innych metali. No, próba pomaga określić jakość stopu. Rozumiesz? No, proste. Dzień dobry, pani Beato. Mam. Dzień dobry. To pani tutaj? No jak pan widzi. A ja chodzę do baru, a porcje ciągle małe. Teraz rozumiem. No bo jak pan widzi, ja teraz tutaj pracuję. To pan do baru chodzi? Przecież żona panu gotuje, panie Ziutku. I to jak gotuję? No właśnie. Ale jak żona wyjedzie do córki, na przykład, to co? Albo jak będziemy mieli ciche dni. I ostatnio właśnie mieliśmy. O, a o co poszło? Nieważne. Kto by doszedł do ładu z kobietą? No dobrze, dobrze, panie Ziutku. Na pewno nie ja. A z czym pan przychodzi? Bo na pewno nie z pustymi rękoma. No nie no. Do sprzedania. A skąd pan to ma? Remont robiłem u jednego lekarza. Chciał to wyrzucić. Szkoda, całkiem dobre. A działa? Pewnie, że działa. O, tutaj nie ma co się popsuć. Proszę bardzo. Jak bije? To niech pan u mnie sprawdzi. Mam serce jak dzwon stworzone do miłości. Nie. Lepiej, żeby pani sama. No, działa, nie działa, ale to nam nie zejdzie, a pan na pewno tego nie odbierze, panie Ziutku. Pani Beatko, tylko 2 dyszki. Warto zaryzykować. Nie da rady. A jak pan się nie uspokoi, to zadzwonię po żonę. Oj,
Po co tak ostro? Już mnie nie ma. No, do widzenia. No, panie Ziutku! Tak? No, bym zapomniał. W tej robocie nie było czasu na nudę. Ciągle coś się działo. A to afera, a to tragarze, a to znowu ten pan Ziutek. Atrakcji pod dostatkiem jak na jeden dzień. Podobało mi się. No tak, pianino. Wygląda na stare. No, musimy je wycenić, bo chcielibyśmy wiedzieć, ile możemy na nim zarobić. Nie, pośpiechu nie ma, no ale też nie chcielibyśmy za długo czekać. No właśnie, czas to pieniądz. Racja. Aha. A, świetnie. No to do zobaczenia. Co, grasz sobie? A pani gra? O, nie bardzo żałuję. Może na 4 ręce. Jak Marek i Wacek, co? Kto? Taki duet, ale za młoda jesteś, żeby pamiętać. No, graj. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Ja w sprawie pianina. Tego pianina. Ale ono nie jest jeszcze wystawione na sprzedaż. Ono należy do mnie. Kobieta, która je przywiozła, nie miała prawa go sprzedawać. No i klops. Miał być świetny interes, a tymczasem znowu okazało się, że pojawiły się problemy. Miałam tylko nadzieję, że uda się je wyjaśnić. Inaczej sama bym się przejechała i nam wszystkim narobiła kłopotu. Ja to panią wytłumaczę. No, byłabym wdzięczna. To pianino zostało siłą zabrane z mojego domu. I ja zamierzam złożyć pozew sądowy. Także radzę go nie sprzedawać, bo to może być nielegalne. A ma pani jakieś dowody na potwierdzenie swoich słów? To znaczy? No, jakiś protokół policyjny, bo osoba, która sprzedała nam instrument, miała dokumenty, w tym spadkowe, które potwierdzały własność. Mam gdzieś kopię, mogę pani w każdej chwili To jest pokazać. niesprawiedliwe. To jest jedyna rzecz, która mi po nim została. Ale po kim? Po moim ukochanym mężczyźnie. Po kim? Po profesorze Hrechorowiczu. Rodzina całkowicie się od niego odwróciła. Nie dbali o niego, kiedy był chory. Ja się nim opiekowałam. I teraz zabrali mi jeszcze to pianino. No, wie pani, bardzo pani współczuję, ale my naprawdę nie jesteśmy od rozwiązywania rodzinnych waśni. Dla nas liczą się dokumenty. Ja rozumiem, ale że papiery są ważne. A człowiek? No, ale może pani je w każdej chwili kupić, oczywiście, jak zostanie wycenione. Ja nie mam pieniędzy. No tak. No naprawdę jest mi niezmiernie przykro. Wy wszyscy jesteście bez serca. Nie, ale nie rozumiem. Z początku nawet się przejęłam. No ale takich sytuacji widziałam bez liku. Połowa była naciągana. Musiałam jednak zadzwonić do kobiety, która przywiozła pianino i wyjaśnić sytuację. Byliśmy normalną, kochającą się rodziną. Ja zawsze mogłam na ojcu polegać. W każdej sytuacji. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, że wreszcie odszedł do tej dziwki. Chodzi pani o dziewczynę, która tu była? To była uczennica ojca. Wyobrażacie sobie? I moja najlepsza koleżanka z jednej klasy. Okropne. Matka wpadła w depresję. On zniszczył nam życie. Ona zniszczyła. Przykra historia. I ona ma teraz czelność domagać się czegokolwiek? Podobno się nim opiekowała. Nic jej się nie należy. Gdyby ją kochał, to by ją zabezpieczył. I co? Zrobił to? Widziałyście pani dokumenty spadkowe? No wie pani, wszystko wydaje się jednoznaczne, ale jednak... No właśnie. Wynika z tego jednoznacznie, że z pianinem wszystko w porządku. Więc chyba możemy zapomnieć o sprawie. Nic nigdy nie jest czarne lub białe. Każda sprawa ma swoje drugie dno. Nie wiedziałam, co o tym sądzić. No, gdzie jest prawda? Jednego byłam pewna. Pianino kupiliśmy legalnie.
No i wszystko się zgadza. Niezły utarg. Tak? Nie mam doświadczenia. No, no naprawdę niezły. Świetnie sobie radziłaś, to też dzięki tobie. Mnie się tu bardzo podoba. Świetna odmiana po pracy w barze mlecznym. No, a powiedz, tych dwoje od Tombaku, o co z nimi chodzi? Byłaś na nich jakaś taka cięta. Nie, to nic takiego. Mieliśmy trochę na pieńku, ale już wszystko jest okej. Na pewno? Sprawdziła się. Dobrze jej z oczu patrzyło. Polubiłam ją i zaufałam. A to rzadko się zdarza po zaledwie jednym wspólnie przepracowanym dniu. Kolejny dzień pracy w Lombardzie rozpoczął się od zupełnie niespodziewanej wizyty, a najbardziej zaskakujący był dla Beaty jej cel. No dobrze. A pianino interesuje panów prywatnie czy służbowo? No niestety służbowo. Klawisze są z kości słoniowej, tak? No nie wiem, chyba tak. To mamy problem. Słucham? Obrót takimi przedmiotami jest nielegalny. A dlaczego? Konwencja o zakazie handlu przedmiotami pochodzącymi od zwierząt zagrożonych, w tym wypadku słoni. No chyba, że instrument został wyprodukowany przed rokiem 1947. Nie wiem, kiedy nie mamy certyfikatu. No to czarno to widzę. No nie wygląda to dobrze. Niestety będziemy musieli wszcząć postępowanie przeciwko poprzedniemu właścicielowi. Zostało złożone doniesienie. Właśnie sprawdzamy zasadność. No i wygląda na to, że no niestety jest zasada. A jeśli wystawiliście państwo to pianino na sprzedaż, no to niestety, ale będziecie też pociągnięci do odpowiedzialności. Nie no, ale ono nie jest na razie wystawione na sprzedaż. Po prostu je kupiliśmy. I w tym wypadku to akurat działa na waszą korzyść. Tylko będę potrzebował dokumenty. O, zaraz. O, proszę bardzo. No po prostu kupiliśmy i może służyć jako element wystroju wnętrza, prawda? Tak czy siak będziemy musieli zabezpieczyć ten przedmiot. To zabierzecie je? No niestety nie mamy jak. Proszę go na razie nie ruszać. Trzeba będzie wykonać ekspertyzę, która potwierdzi wiek instrumentu. Zanosiło się na spektakularną porażkę. Żałowałam, że kupiłam to pianino. Niech pan będzie człowiekiem. Wczoraj skończył mi się miesięczny. Nie miałam czasu ani pieniędzy, żeby kupić nowy. Proszę panią, a co mnie to interesuje? Proszę pana, ja wczoraj zaczęłam nową pracę. Wypłata jest dopiero za miesiąc. No, rozumie pan, głupio tak prosić pierwszego dnia o zaliczkę. Dobrze, proszę tu podpisać. Proszę pana, no naprawdę nic się nie da zrobić. Wie pani co? Jak nie stać panią na autobus, to może pani sobie rower kupiła. Wie pan co? Nie musi pan być od razu chamem. Wszystko przez te cholerne drożdżówki. Wydałam całą kasę i zabrakło mi na miesięczne. A potem jeszcze się nimi objadłam i bolał mnie brzuch. Uniosłam się honorem i przyszło mi za to zapłacić. No nie wygląda to zbyt elegancko. Przykro nam. No będę musiała to czymś zakryć, żeby klientów nie straszyło. Ale ktoś od nas zgłosi się po instrument. No to w końcu dowód w postępowaniu. Przepraszam, pani Batko, to naprawdę nagły wypadek. Ach, sporo tych przypadków ostatnio. Wiem, przepraszam, ale to wyjątkowa sytuacja. Ja już pomagam, zajmę się panami. No ale panowie są z policji. O, naprawdę? O, pani to kto, jakiś nowy narybek? Nawet wielorybek. Nie, no czemu? Duże jest piękne. To prawda? Pan duży, ja też duża. No, to nawet pasuje. A, to dopiero trzeba by sprawdzić. No, ale co sprawdzić? No, czy pasuje? Dobra, to wy się tu dopasowujcie, a ja może poproszę te dokumenty pianina. Jasne. To jak będzie z tym dopasowaniem? No bo ja wiem. Nie wiem, co ma pani na myśli. O takich rzeczach to damie nie wypada mówić głośno. Tak? A cicho? No to kiedy? No
teraz jestem na służbie. A po służbie? Co robisz? W sumie to cały czas jestem na służbie, w tym problem. Wania jestem. Beton, znaczy Marcin. Faktycznie betonowy ten uścisk. Za mocno? Nie, skąd? Ja tak lubię. Dobra, Beton. Ty kończ te czary mary, bo robota czeka. Jasne, idziemy. Do widzenia. Ciao. Do widzenia. Do widzenia. Fajny był ten duży policjant. Trochę nieśmiały, ale co tam? Może wrażliwy. No wiesz, to jest tak. Umowa może zostać przedłużona do dnia. Tu wpisujesz po naliczonym... Tu wpisujesz kwotę. No i tutaj prowizja. Dzień dobry. Dobry, spieszę się, łańcuszek mam do zastawienia. No ale to damski. No damski żony, no. No, ale jak to pan... No ale proszę pani, ja naprawdę nie mam czasu się tłumaczyć. Bilet wylosowałem na finał. No ale jak to? Zastawia pan biżuterię żony, żeby spełnić swoje zachcianki? No ale proszę pani, bierzecie czy nie? Jak nie, to pójdę gdzie indziej. Sam go kupiłem, to sam go mogę sprzedać, tak? Kto daje i odbiera? No dobra, niech pan daje. Oczywiście, że mi się to nie podobało. Ale ostatecznie ludzie muszą się dogadywać sami. My jesteśmy od robienia interesów, a nie od rozwiązywania za nich spraw. Czego tu szukasz? Mało ci? Doniosłaś. Na policję? Myślałeś, że tylko ty potrafisz być taka bezwzględna? Nic mi nie zrobisz. Tak myślisz? A nie wiedziałaś, że handel kością słoniową jest zabroniony? I karalny? No to się dowiedziałaś. Mam nadzieję, że pójdziesz siedzieć. To się jeszcze okaże. Becia, O? o co chodzi z tym pianinem? No daj spokój, policja ponaklejała, założyła plomby. No wygląda jak dowód zbrodni. No to przykryłam. A ten Szumski to kiedy ma przyjść? No mówił, że jutro. Jutro. Ale jak on obejrzy tego grata, jak jest zabezpieczony, no? No właśnie. Nie wiem. Dzień dobry. O! Dzień dobry, Kasiu, to właścicielka pianina, to znaczy była. To już pani wie. Wiem. No, nieźle pani nas urządziła. Nie ma co. Wie pan, to jednak ja mam większe kłopoty. To nieważne. Musi pani nam zwrócić pieniądze. Umowa jest nieważna, bo przedmiot umowy jest obciążony wadą prawną. Jeśli chodzi o sprawy prawne, to właśnie jestem tutaj po to. Tak, a pan to kto? Bo jeszcze się pan nie przedstawił. A, dzień dobry. Majewski. Barski. A moja kancelaria adwokacka Majewski i Wspólnicy. O, to świetnie. To pana się nam przyda. Reprezentuję tutaj panią Anitę, żeby wszystko wyprostować. Byłem ciekaw, co wymyślił ten papuga. Próbowałem pograć ostro, ale prawda była taka, że podpisaliśmy umowę i byliśmy tak samo umoczeni jak ta kobieta. No to prostuj pan. Proszę. Sprawa jest dość poważna i nie można jej bagatelizować. Proszę pana, sprawa jest chyba kuriozalna, bo tutaj nikt nie handluje kością słoniową, tylko pianinem. Konwencja jest jasna i jest to zagrożone sankcją do 5 lat pozbawienia wolności. Nie no, absurd. Oczywiście możemy coś zrobić w tej sprawie, po to tutaj jestem. Trzeba byłoby w umowie zapisać mianowicie to, że klawiatura nie jest elementem całości przedmiotu i jest wartością dodaną. Ale jak? Mamy zdemontować klawiaturę? Oczywiście, że nie. Trzeba stosownie napisać w umowie, że klawiatura jest dodawana jako gratis do przedmiotu transakcji. To tak można? Oczywiście, że można, bo sprzedaż jest zakazana, a nie darowizna. No ale kto w to uwierzy? Nie ma znaczenia, kto w to uwierzy. Ważne, że to będzie zgodne z prawem. No to mamy sprawę załatwioną. No nie tak szybko. Bo Jak to? policja zabrała nasz egzemplarz umowy. No to mamy problem. Już się ucieszyłem. Ale jak się okazało, przedwcześnie. Cała nadzieja była w Szumskim. Bo gdyby te pianino było wyprodukowane przed 47 rokiem, bylibyśmy uratowani.
Następnego dnia w Lombardzie pojawił się komisarz Vijas, by zdjąć plomby z pianina i umożliwić ekspertowi jego ocenę. Witam. O, panie Darku, dobrze, że pan jest. No. To jest pan Szumski, nasz ekspert. Dzień dobry panu. No i chcieliśmy zajrzeć do tego pianina tam, żeby zobaczyć tę klawiaturę, no ale pan widzi, no plomby są i nie chcieliśmy sami zrywać. No i słusznie. Ale co, no teraz już można. No, tak jak myślałem. To nie jest kość słoniowa. Jesteś pewien? No przecież wyraźnie widać, że to jest okleina z kości. Tak, ale nie słoniowej, bydlęcej. Jest pan pewien? Proszę pana, kość słoniowa to jest nazwa ogólna, stosowana ogólnie do określania wyrobów z zębiny różnych zwierząt, no, w tym także słoni. Zabroniony jest obrót taką, która pochodzi od gatunków zwierząt zagrożonych wymarciem. Dobrze, ale skąd ma pan pewność, że akurat w tym konkretnym przypadku, no, nie pochodzi ona od słoni? Proszę pana, struktura, porowatość, kolor to są wszystko drobne szczegóły, ale dla eksperta oczywiste. To jest jakiś wybieg z waszej strony, co? No wie pan? A jaki ja miałbym w tym interes? Przecież nie na mnie ciążą zarzuty. Ale zarobić pan chce. Zdenerwował mnie ten gliniarz. Śledztwo wymykało mu się z rąk, to szukał jelenia. Znaliśmy się tak długo, a on próbował wyciąć mi numer. Nieładnie. Tutaj widzi pan łączenie. Nie wiem, no, nie przekonuje mnie to do końca. Proszę pana, jeżeli pan sobie życzy, to dam panu oświadczenie na piśmie. Ja mam wszystkie stosowne uprawnienia. Ale co, jest pan jakimś biegłym sądowym? Tak, i cokolwiek pan nie zrobi, to i tak wróci do mnie, a ja tylko podpiszę swoje oświadczenie. Dobra, czyli co, jednak pan zarobi. Panie Darku, czepia się pan. Ja po prostu dbam o swoje interesy. I może dlatego mam pieniądze, no a pan niekoniecznie. Wie pan, no, kokosów może nie zarabiam, ale lubię swoją pracę. Ja też swoją. Dziwne. Nie ufał mi. A przecież tyle razy mu pomagaliśmy. Może po prostu miał gorszy dzień. No, zdarza się. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dobrze, że pani jest. Proszę, niech pani siada. Dziękuję. Dzwoniła do mnie policja. Nie ma kości słoniowej, nie ma przestępstwa. Nie ma znamion przestępstwa, jak to mówią prawnicy. No i nie będzie śledztwa. Nie wiem, jak panu dziękować. A, nie musi pani. Ja nic nie zrobiłem. Nie przekroczyła pani przepisów. No ale wziął pan tego eksperta. Gdyby nie to, trafiłabym pod sąd. I sąd by panią uniewinnił. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Tak? Proszę pani, musimy podpisać aneks do umowy sprzedaży. Przepraszam, ale w jakim celu? No bo tu, widzi pani, w tym opisie przedmiotu jest wyszczególnione, że klawiatura jest z kości słoniowej, a to nieprawda. No ale co to zmienia? A to, że wartość tego przedmiotu jest o wiele niższa i będzie musiała pani oddać część pieniędzy. Próbuje pan wykorzystać sytuację. Ja się tak łatwo nie poddam. Proszę pani, wprowadziła nas pani w błąd, a to jest oszustwo, Co najwyżej niewiedza. która nie zwalnia pani od odpowiedzialności. O jakiej odpowiedzialności pan mówi? Wie pani, jak będzie trzeba, to zgłoszę to do prokuratury. Nie, to nie jest oszustwo. Widziałam ekspertyzę. Kość słoniowa nie musi pochodzić ze słonia. Każdą się tak nazywa. A to już prokurator zadecyduje. Dopiero jedna sprawa się skończyła, a teraz pan straszy drugą? Ja muszę to skonsultować z moim prawnikiem i podejmę właściwą decyzję. Bardzo proszę. Ja jej ratowałem tyłek, a ona chciała mnie oszukać. No przecież Becia dała za to pianino tyle pieniędzy tylko ze względu na tę okleinę. Nie bydlęcą przecież.
A ty? Czego to szukasz? Nie twój interes. Chcesz sprawdzić, czy policja zabrała pianino, kapusiu? Może. To się rozczarujesz. Żadnej sprawy nie będzie. Wszystko jest lege artis. Taka jesteś mądra? Proszę. Masz, czytaj. Ale co to? A listy nie widzisz? Do ciebie od Andrzeja. Nigdy go nie wysłał. Choć prosiłam go o to wiele razy. Ale ja nie chcę tego czytać. Nie chcesz. Może powinnaś. Może zmieniłabyś zdanie o swoim ojcu, którego tak krzywdziłaś. Ale co ty pieprzysz? No tak. To twoja matka miała kochanka. Latami. Andrzej próbował to ratować, ale w końcu odszedł. Nie mógł znieść tej sytuacji. On wziął na siebie rozpad rodziny, żeby chronić ciebie. Dopiero ze mną zaznał prawdziwej miłości. Być może pierwszy raz w życiu. Dzień dobry. Ja w sprawie tego pianina. A wie pani, my z tym pianinem mieliśmy wystarczająco dużo kłopotów. Ja rozumiem. Ja nie chcę sprawiać już kłopotów żadnych. Po prostu chciałabym wykupić ten instrument. Proszę bardzo, jak ma pani pieniądze? Właśnie chodzi o to, że nie mam. Nie mam, nie rozumiem. No to jak pani chce to zrobić? Ja jestem w stanie uzbierać tą potrzebną sumę, tylko to jest moje narzędzie pracy. A wie pani, a może pani kupi jakieś tańsze pianino? Ja widziałam w internecie już od kilkuset złotych. W ogóle się do tego nie nadają, tak naprawdę. Po drugie, to ja jestem emocjonalnie związana z tym pianinem. No ja to rozumiem, ale widzi pani, gdybym nawet pani oddał to pianino po kosztach, to musiałbym wziąć 5,5 tysiąca. No, koszty zakupu plus ekspertyzy. No rozumiem, a raty? My nie udzielamy kredytów. Ja mam rozwiązanie. Wykupimy nasze pianino. Przepraszam cię. W następnym odcinku weterynarz znajduje szlachetny kamień w jelicie operowanego psa. Tomasz, jesteś? Tak, jestem. Beata składa wizytę Patrycji. Kto to nie pozwala mamie spać, co? Mały Aduś? Nazwała go pani Adusiem? Jest taki podobny do Adka. Gang przemytników poszukuje zaginionego diamentu. Chodzi o kamień. Co z nim zrobiłeś? Sprzedałem. No to wiesz, co masz zrobić. Po kamyk i przynosisz go w zębach. Masz czas do jutra. Zostawcie ją, no. Wiemy. Do jutra. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.